Witajcie na kanale Zakazany Ogród. Nie da się ukryć, że idzie zima. A jeśli zima, to musimy zadbać o rośliny, które uwielbiamy w swoim ogrodzie. Dzisiaj Wam pokażę, jak dbam o hortensje bukietowe i ogrodowe, jakie pielęgnuję i jakie zabezpieczam na zimę. Zapraszam na ten odcinek. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Jak widzicie, u mnie już cały ogród przykryty liśćmi. Na pewno nas czeka zbieranie tych liści z trawnika, ponieważ liście na rabatach zwykle zostawiamy, ale czeka nas też kilka prac, które sprawią, że w kolejnym roku nasze rośliny będą wyglądać fantastycznie i będą pięknie kwitły. Hortensje ogrodowe, hortensje bukietowe to jedne z ostatnich takich, powiedziałabym, krzyków mody w ogrodach. O ile hortensje ogrodowe są bardziej problematyczne, o tyle hortensje bukietowe to jest istny po prostu szał. One fantastycznie rosną, fantastycznie kwitną i co jest jeszcze fantastyczne, to na zimę nie musimy ich okrywać. Jednak warto przed zimą zrobić kilka fajnych zabiegów, które sprawią, że niektóre odmiany, które mogą być trudniejsze, będą jeszcze fajniej rosły w kolejnym roku. Odmiana, którą tutaj widzicie, jest już naprawdę w iście jesiennej szacie. Po prostu całkowicie się ususzyła i te kwiatostany przepięknie potrafią też wyglądać zimą. Natomiast jest to odmiana, która niestety, ale w pierwszych latach swojego życia praktycznie pod wpływem tych kwiatostanów bardzo mocno się ugina. Także dlatego, że jej pędy nie są jakoś wyjątkowo grube, nie są wyjątkowo mocne i niestety, ale powodują, że właśnie trzeba ją czasami też wspomóc podpieraniem. Ja tę odmianę uwielbiam, jest to odmiana Polar Bear. Ona jest naprawdę piękną odmianą, która niesamowicie kwitnie, przepięknie się wybarwia. No i te kwiatostany, zobaczcie, są po prostu ogromne. Powiem Wam, że pewnej jesieni mój mąż zrobił coś, co sprawiło, że zmieniło się moje podejście do hortensji bukietowych. Mianowicie chciał mi zrobić przyjemność i dwie z tych hortensji po prostu przyciął. Oczywiście przyciął je krótko, co było słuszne, ale przyciął je właśnie tak gdzieś pod koniec listopada. Wiele osób przycina hortensje bukietowe dopiero wiosną, ale tak naprawdę hortensje bukietowe, właśnie jak one już są w takim stanie spoczynku, można śmiało ciąć zarówno jesienią późną, zimą, można śmiało ciąć już w styczniu i można śmiało ciąć również wiosną, ale te cięcie ma znaczenie później też dla hortensji. O ile takie odmiany, które naprawdę są bardzo mocnymi odmianami, nie odczuwają większej różnicy, o tyle odmiany takie jak na przykład właśnie ten wspomniany Polar Bear, który potrafi się uginać, on o wiele lepiej będzie nam rósł, gdy jednak podetniemy go właśnie zimą. Słuchajcie, ja w zeszłym roku specjalnie cięłam go właśnie wiosną. Chciałam zobaczyć, czy naprawdę odczuję po nim taką różnicę, jak odczułam to w przypadku hortensji Vanilla Fresh, które wbrew pozorom i tak są fajnymi, mocnymi hortensjami. I powiem Wam, że odczułam, że mimo tego, że go cięłam dosyć wczesną wiosną, to jednak te kwiatostany dalej bardziej po prostu zwisają. Dlatego powiem Wam, że w tym roku planuję właśnie ciąć zimą i będzie to w zależności od tego, jak mi to się uda też pogodowo, będzie to tak naprawdę koniec listopada bądź właśnie grudzień. Przede wszystkim ważne jest też to, żeby hortensje ciąć nisko. Ja zrobiłam dla Was kiedyś filmik o cięciu hortensji bukietowych i tam Wam mówię, że te gatunki, które chcemy prowadzić, żeby rosły nam naprawdę fajnie gęsto, ale też miały naprawdę duże i mocne pędy, to w nich ścinamy tak naprawdę za pierwszym bądź za drugim oczkiem. I to i tak spowoduje, że hortensje wypuszczą naprawdę ogromne pędy. Ja Wam zaraz pokażę hortensję, która po prostu wypuściła takie pędy, a przycięłam ją wiosną bardzo nisko. Możecie nawet sobie włączyć filmik, w którym ją przycinałam. Jesteśmy właśnie przy mojej hortensji Vanilla Fresh. To już jest taka hortensja, którą ja też mówiłam, że kształtują bardziej na takie
drzewko, ale nie takie drzewko jak hortensja na pniu, tylko bardziej takie właśnie drzewko, rośnie sobie dłuższymi pędami, krótszymi. Staram się, żeby ona była taka po prostu trochę nieregularna. No i zobaczcie, włączcie sobie filmik, który pokazywałam o cięciu hortensji bukietowych, gdzie robiłam właśnie cięcie wiosną. Tu są naprawdę fajne, sztywne pędy, ponieważ ta hortensja jest od początku bardzo mocno ścinana, prowadzona. I kolejna rzecz jest też taka, że to już jest kilkuletnia hortensja. Zobaczcie na ten pęd. To jest pęd tegoroczny, który wyrósł tutaj na tej hortensji po mocnym przycięciu tego pędu. Zobaczcie na kolejny pęd. To też jest pęd, który jest pędem tegorocznym. To są pędy, które mają ponad metr na pewno. Więc jak widzicie, krótkie cięcie powoduje, że roślina też puszcza nowe pędy, fajnie odbija. No i naprawdę później wygląda rewelacyjnie. Hortensje bukietowe nie bez powodu mają takie duże grono zwolenników, ponieważ właśnie to, że nie trzeba ich na zimę okrywać, jest naprawdę świetne. Ale powiem Wam jedną rzecz. Jeżeli w tym roku kupiliście swoje hortensje bukietowe, sprawdźcie tak naprawdę, czy macie tak naprawdę jeden pęd wychodzący już od dołu, czy macie pęd i dopiero z niego wychodzące kolejne pędy. To Wam podpowie troszeczkę, ile taka hortensja może mieć lat, ponieważ hortensję co roku przycinamy, więc każde cięcie to jest tak naprawdę bardzo często jeden rok. Jeżeli się okaże, że macie naprawdę wysoką, ale to są jednoroczne pędy, powiem Wam, że ja ze swojego doświadczenia wiem, że takie właśnie hortensje czasami jest dobrze również zaściółkować, ponieważ nigdy się mi jeszcze nie zdarzyło, żeby przemarzły całe z takich młodych hortensji, gdy ich nie okrywałam. Ale kiedyś sadziłam sobie właśnie takie młodziutkie sadzonki. No i oczywiście nie okrywałam, bo to są hortensje bukietowe i powiem Wam, że w kolejnym roku zauważyłam, że niestety niektóre z pędów po prostu przemarzły, ponieważ to są jeszcze takie naprawdę młode sadzoneczki. Wszystko też zależy od tego, kiedy te sadzonki daliście do ogrodu, bo jeżeli daliście w tym roku wiosną, to one zdążyły Wam się fantastycznie przyjąć i fantastycznie ukorzenić. Natomiast jeżeli sadziliście je na przykład we wrześniu i to są młode sadzoneczki, to dla dobra tych sadzonek dobrze jeszcze je przykryć korą. O ile z hortensjami bukietowymi naprawdę nie musicie się zbytnio przejmować, o tyle hortensje ogrodowe to jest większe wyzwanie. Zacznijmy tak naprawdę od hortensji ogrodowych, które mam w donicach, ponieważ wiem, że wiele osób też o to mnie pyta, co ja robię z takimi hortensjami. Słuchajcie, możecie zrobić dwie rzeczy. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, czy macie gdzie hortensje zimować, czy nie macie. Jeżeli macie, to ważne, żeby to było miejsce przede wszystkim jasne, tak jak do większości roślin, które zimujemy, ale jednak chłodne i żeby to jednak była chłodna temperatura, ale dodatnia. Czyli żeby to było przeważnie około 5 stopni, żeby nie przekraczało tak naprawdę 10 stopni Celsjusza. Jeżeli nie macie, to dobrze znaleźć sobie w ogrodzie miejsce, żeby taką hortensję zadołować, czyli tak naprawdę wkopać do ziemi i na czas zimy zabezpieczyć ją na zewnątrz. Co robimy z taką hortensją? Tej hortensji w żaden sposób nie przycinamy na jesień. Jedyne co robimy, to te kwiatostany, które ona ma tuż pod kwiatem, obcinamy. I to jest naprawdę od razu tuż pod kwiatem. Możecie sobie zasuszyć te kwiaty, możecie z nich zrobić dekoracje, możecie sobie zasprejować, co tylko chcecie. Natomiast bardzo ważne jest też to, żeby nie ciąć niżej. Hortensje ogrodowe mają to do siebie, że one kwitną na pędach zeszłorocznych, co oznacza, że musimy bardzo zadbać o te pędy, żeby nam na nich właśnie te pąki po prostu nie przemarzły. Dlatego jeżeli macie hortensje w donicach i macie gdzie je zimować, no to większego problemu nie macie. Tak naprawdę bierzecie tę donicę do wspomnianego pomieszczenia i dbajcie przede wszystkim o to, żeby jednak tam była zachowana wilgotność. Jaka ta wilgotność ma być? No przede wszystkim taka, żeby nie było za mokro, ale żeby też ziemia nie odchodziła od doniczki, więc warto sobie w zależności od tego, jaką tam mamy temperaturę, przychodzić raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc i podlewać taką roślinę. Może się okazać, że tak naprawdę wystarczy Wam nawet raz na 1,5 miesiąca, ale to wszystko zależy od tego, czy macie tam też większą wilgotność, czy nie. Natomiast jeżeli taką hortensję będziecie dołować, to robicie z nią to samo, co z każdą inną hortensją ogrodową. I ja Wam teraz pokażę, co robimy z hortensjami ogrodowymi, żeby naprawdę fajnie je zabezpieczyć na zimę. Na tej rawacie mam już totalnie łyso i jesiennie. Tu mam też hortensje Annabel Strong, o nich Wam opowiem za chwileczkę. Natomiast mam też hortensje, które
przyznam się bez bicia, w zeszłym roku nie zabezpieczyłam i one w ogóle nie kwitły. Ale powiem Wam dlaczego. Ja kupiłam sadzonki, które miały być fajne, większe sadzoneczki przez internet. Miała to być piękna, naprawdę fajnie wybarwiająca się hortensja, ale przyszły mi naprawdę tak malutkie sadzoneczki, że ja jesienią w ogóle zapomniałam o tych sadzonkach i myślałam, że hortensja po prostu przemarznie. Ona nie przemarzła, ale też nie kwitła i w tym roku stwierdziłam, że nie ma opcji. Moje hortensje muszą być świetnie zabezpieczone. Tak naprawdę zabezpieczenie hortensji ogrodowych nie musicie robić od razu już teraz. Jeżeli po prostu w ciągu dnia też już będziecie mieć przymrozki, jeżeli w ciągu dnia nie będziecie mieć taką temperaturę poniżej 5 stopni, to już jest taki dobry czas, kiedy możecie te hortensje spokojnie okrywać. Jak ja zabezpieczam takie hortensje? Powiem Wam, że wiele osób zabezpiecza agrowłókniną. Ja agrowłókninę stosuję do zabezpieczenia roślin w ogrodzie, ale nie stosuję do zabezpieczenia hortensji z jednego głównego względu. Hortensje bardzo często lubią przemarzać w maju. I tak naprawdę w maju bardzo często te piękne pąki, które wytworzą, niestety, ale zostają po prostu ścięte przez przymrozek i hortensja później dużo gorzej kwitnie. Natomiast możemy tak naprawdę ściągnąć agrowłókninę na przykład w kwietniu, już jak mamy fajną temperaturę, a później przykrywać na takie noce, gdzie zbliża się przymrozek. Ale taka roślinka, która sobie siedziała właśnie zimą i jeszcze wczesną wiosną pod tą super ekstra kołderką właśnie z agrowłókniny, ona jest mniej zahartowana. I to jest trochę tak, jak my byśmy sobie siedzieli w takim pokoju, w którym pokoju byłoby na zewnątrz zimno, ale my byśmy mieli taką mega wielką, wiecie, puchatą kołdrę. Byłoby nam mega fajnie cieplutko i trzeba byłoby wyjść spod tej kołdry. Wydaje mi się, że właśnie podobnie odczuwają to właśnie hortensje, które wtedy przeżywają taki większy szok. Natomiast jeżeli one są przykryte korą, jeżeli one są przykryte na przykład zrębkami, to one fajnie, stopniowo najpierw to ciepło swoje zabezpieczają, a później tak naprawdę temperatura, która jest z zewnątrz, też nie jest taka od razu po prostu drastyczna. Więc nie ma takiego wielkiego szoku dla tych roślin i one szybciej też się troszeczkę uodparniają. I zauważyłam, że dzięki temu te hortensje nie padają tak bardzo w maju. Poza tym możemy sobie ją zsuwać bardziej lub mniej i możemy też troszeczkę bardziej przysuwać, jeżeli faktycznie wiemy, że będzie szedł przymrozek. Co ja robię z tymi hortensjami? Słuchajcie, robię bardzo prostą rzecz. Wykorzystuję tak naprawdę korę i przede wszystkim wykorzystuję korę drobną bądź średnią. Kora grubsza to są już naprawdę takie kawałki, które niestety, ale one nie wejdą dobrze pomiędzy właśnie pędy tej hortensji i spowodują, że dostanie się tam więcej powietrza i nie będzie wcale tak fajnie, cieplutko. Będzie jak taka dziurawa kołdra. Natomiast kora drobna działa już zupełnie inaczej. Ona potrafi nam fajnie sobie osiąść, fajnie nam wypełnić przestrzenie w tej hortensji i świetnie ją zaściółkować. Metoda, którą stosuję, to metoda mojej teściowej. Ona ma przepiękną, ogromną, niebieską otaksę. Coś cudownego, wygląda fantastycznie, kwitnie obficie. Powiem Wam, że to jest po prostu marzenie chyba każdego ogrodnika. Ja mam dość duży worek z korą i tak naprawdę jest to o tyle fajne, że później tą korę możemy też wiosną odgarnąć i tak jak już mówiłam, wtedy kiedy potrzebujemy, ale druga istotna rzecz, ta kora już nam później ściółkuje rabatę, a hortensje ogrodowe też lubią, gdy jest trochę bardziej kwaśna ziemia, więc jeżeli mamy korę, ta kora też ją jednak bardziej zakwasza. No dobra, bierzemy się do pracy. Powiem Wam, że co dzisiaj wychodzę na ogród, to zaczyna padać deszcz. Chyba ciężko będzie mi nagrać to wideo. Ale zobaczcie, tu już tak naprawdę te małe sadzoneczki są zaściółkowane. Ja tutaj jeszcze troszeczkę nadsypię tej kory. Natomiast jak widać, one są tak blisko tej mojej hortensji Annabelle, że to właśnie pokazuje, jak ja w zeszłym roku o nich zapomniałam. One były tak malutkie, że ja nawet nie zauważyłam, jak wkopywałam tutaj hortensję Annabelle Strong. No dobra. Ale co w takim razie z hortensjami Annabelle Strong? Czy je też na zimę jakoś zabezpieczamy?
One mają to do siebie, że również nie przemarzają, więc nie musimy w żaden sposób ich ani przykrywać korą, ani agrowłókniną. Natomiast hortensje Annabelle Strong mają naprawdę fajne, grube pędy. Ja lubię Strong ze względu na to, że to jest taka jakby odmiana, która po prostu powoduje, że one tak bardzo nie opadają, ale w nich też znaczenie ma cięcie i powiem Wam, że ja to cięcie również robię właśnie późną jesienią, zimą, ponieważ właśnie wtedy ona również rośnie mocniejsza. Więc pozostaje mi tak naprawdę skrócenie lekko tych pędów. Ja je skracam dość nisko, zostają tak naprawdę takiej wielkości około 10 cm i w kolejnym roku one naprawdę fantastycznie się zagęszczają, rozrastają, no i też mocno trzymają swoje główki. Wiele osób mnie pytało o to, czy przy takim cięciu można też ukorzeniać takie pędy. I powiem Wam tak, ja w takim wiosennym cięciu zwykle ukorzeniam je bezpośrednio w gruncie. Natomiast zimą wykorzystuję to, że to są jeszcze takie, wiecie, półzdrewniałe pędy i przeważnie takie pędy ucinam i z takim właśnie oczkiem, które tutaj zostaje, wkładam do doniczek. Ale myślę, że o tym zrobię dla Was specjalny odcinek. Jest to naprawdę fajne, łatwe i szybkie ukorzenianie pędów. Tu są moje kolejne zabezpieczone już hortensje ogrodowe. Ja je zabezpieczałam chyba w zeszłym tygodniu, ale zobaczcie, tutaj jeszcze troszeczkę można śmiało je opatulić bardziej. Jak widzicie, one są naprawdę bardzo mocno przykryte korą. Tamte małe sadzonki mają puszczone takie duże gdzieś pędy, ale chodzi o to, żeby bardzo fajnie przykryć te hortensje ogrodowe. Możecie też wziąć dodatkowo liście i jeszcze przykryć je tymi liśćmi. Gdy później spadnie śnieg, to będzie też taka fajna dodatkowa pierzynka dla tych hortensji, ale najważniejsze jest to, że tutaj tak naprawdę okryliśmy wszystko to, co jest dosyć cenne. Jeśli tylko lubicie właśnie pracę tak, że gdy jest chłodniej, to śmiało możecie sobie rozłożyć cięcie hortensji na późniejsze etapy. Jeśli chodzi o hortensje bukietowe, to jeśli tylko lubicie pracę na świeżym powietrzu, nawet gdy jest chłodno, to możecie śmiało rozłożyć sobie to właśnie taką późną jesień, wczesną zimę, bądź nawet zimę i tym samym nie musicie tak bardzo męczyć się jesienią ze wszystkim, czy wiosną właśnie ze wszystkim, mieć później więcej czasu na inne prace. Hortensje ogrodowe zabezpieczamy oczywiście już teraz i staramy się o to, żeby naprawdę zrobić to fajnie, żeby przykryć je korą, żeby przykryć je dodatkowo liśćmi. Ja wiem, że wiele osób też stosuje kopczykowanie, na przykład z rębkami bądź trocinami. Jak najbardziej to też jest dobra metoda i też Wam ją polecam. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że moje rady pomogą Wam w ogrodzie i że przetestujecie także też te zimowe cięcia. Dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along.